Cześć Patrycja, Konnichiwa, Mateusz-san. miło Cię poznać. Hajime mashite. To co, gotowa na nasz wspólny spacer Powerwalk? Hai, yoroshiku onegai shimasu. Moi drodzy, przedstawiam Wam Patrycję Yamaguchi, która przyleciała prosto tutaj na nasz spacer z Japonii. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to Ty mówisz po polsku. Mówię po polsku. Jestem Polką. No właśnie. Moi drodzy, tak, dzisiaj pójdziemy spacerem po Japonii. Jestem zafascynowany tym krajem i sam jestem bardzo, bardzo ciekaw, co Patrycja mieszkająca 25 lat już, tak? Tak. W Japonii nam powiesz. To będzie w ogóle cała seria. Mamy fantastycznego partnera, Yokohama. Pozdrawiamy wszystkich w Yokohamie i tam daleko w Japonii, ale też i tutaj w Polsce. I postanowiliśmy, że wspólnie zrobimy całą serię spacerów po Japonii. Bo ja sam zauważyłem, Patrycja, że tak mnie ciągnie w tamtą stronę, bo byłem 2 razy w Japonii, w Tokio i w niedalekiej, położonej od Tokio Enoshimie, bo tam były Igrzyska Olimpijskie dla żeglarzy. Tak, pamiętam. Znasz to miejsce? Tak, znam. Często tam bywałam. To jest taki resort niedaleko Tokio, więc podczas wakacji albo weekendowo mieszkańcy Tokio tam jeżdżą, żeby sobie odpocząć, pospacerować, pokąpać się, posurfować. Czyli to taki Sopot w Japonii, Dobrze to tak? nazwałeś. To można powiedzieć, że to taki Sopot. No to dlatego mnie tak ciągnie, bo ja na co dzień teraz mieszkam w Sopocie. A dzisiaj, moi drodzy, spacerujemy po Warszawie. Zapraszamy Was na wspólny spacer właśnie po Japonii i o Japonii. Ja się właśnie zastanawiałem, dlaczego mnie tak ciągnie w tamtą stronę, dlaczego jestem tak zafascynowany kulturą, tradycją, w ogóle Japończykami i Japonią. Od małego zawsze tak miałem. Czy to wynika może z tego, że, no właśnie, tak pogadajmy, pomyślmy, z tej historii Japonii, bo oni też musieli, podobnie jak my, odbudować się po II wojnie światowej. Mają też chyba, podobnie jak my, taki etos pracy, prawda? Też masz takie obserwacje? Oczywiście. Myślę, że twoje zainteresowanie Japonią może wziąć się z tego, że być może kiedyś tam już byłeś w innym życiu. Przecież kulturowo Japończycy wierzą, że ciągle się odradzamy pod różnymi postaciami. Więc kto wie, może kiedyś byłeś samurajem. A jeżeli chodzi o właśnie ten etos pracy, tą harmonię i to wszystko, co z Japonią nam się kojarzy, to wszystko ma swoje źródła w tym, gdzie leży Japonia. Tak? Co to jest za kraj. Gdyby Japonia położona była w innym miejscu, to prawdopodobnie to społeczeństwo byłoby inne. Masz na myśli to ocean, to jest Pacyfik, prawda? Tak. Ocean spokojny, wyspy, oddalenie od innych, że tak powiem, państw, innych kultur, to masz to na myśli? Tak, to jest przede wszystkim ich położenie jest dość niefortunne, ponieważ pod Fuji, czyli najwyższym szczytem Japonii, schodzą się 4 płyty tektoniczne, a Japonia to nic innego jak górski pas gór, który wyrasta z dna Pacyfiku. Japonia leży także w obrębie pierścienia ognia, więc mamy tam mnóstwo wulkanów. Więc od zarania dziejów oni się musieli w jakiś sposób podporządkować tej nieokiełznanej naturze. I stąd jakby stąd ich jakby taka specyfika narodowa. Czym zajmujesz się w Japonii? Mieszkasz już tam od ponad 20 lat. Czym zajmujesz się zawodowo? Prowadzę biuro podróży, organizuję wyjazdy, trekkingi, pobyty, takie, to się to ładnie nazywa, uważność, czyli uczymy się, jak korzystać z tego, co jest tu i teraz, nie za bardzo przejmować się tym, co było, co będzie, bo tak jak uczą buddyści, to nie ma najmniejszego znaczenia. No właśnie, o tej duchowości i o tej uważności dzisiaj na pewno też się wypytam, bardzo jestem ciekaw tego, natomiast zastanawiam się, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę, co możemy wziąć z tej kultury
japońskiej od Japończyków i jedną rzecz została ze mną do dzisiaj, podchwyciłem. Otóż pamiętam bardzo dobrze, jak wylądowałem w Japonii, wchodzę do pociągu, ustawiam się do podjeżdżającego pociągu i widzę, że wszyscy rozchodzą się na boki przed wejściem, zostawiając miejsce tym, którzy będą wychodzić, a wszyscy spokojnie czekają sobie albo po prawej, albo po lewej stronie przed wejściem do wagonu, do pociągu. I tak zawsze było. I w metrze, nawet jak były tłumy czekające, wszyscy się śpieszyli, ale nikogo nie było, kto by stanął na drodze wychodzącego. Fantastyczny przykład. Fajnie by było na dworcu centralnym czegoś takiego doświadczyć w Polsce, co? Tak, ale to jest potrzeba edukacji w zasadzie od dziecka. Japończycy mają taką zasadę, która pozwala im żyć na tak małej przestrzeni, bo Japonia ma podobną powierzchnię jak Polska, ale tylko 10% tego kraju nadaje się do zamieszkania, więc 126 milionów osób musi się w jakiś sposób skoncentrować na takim wąskim pasie, na którym w zasadzie mogą żyć. 126 milionów ludzi Tak, mieszka w Japonii, tak. a przecież powierzchnią można ich porównać do Polski, z czego większość tego kraju, tak, zgadza się, To jest góry. to są góry. Tak, to są góry, w których specjalnie nie da się nic budować, ponieważ ta szata roślinna i też ukształtowanie terenu i to, w jaki sposób są te góry zbudowane, uniemożliwia budowanie, tak jak chociażby w Europie, wysoko w górach. Dlatego też od zarania dziejów Japończycy budowali swoje osady w dolinach, których jest naprawdę bardzo niewiele w Japonii. Wracając do tej uprzejmości, uważności na drugiego człowieka, wspomniałeś, że to... Skręcimy sobie tu w lewo? Tak. Okej. Wspomniałeś, że to jest kwestia wychowania. Czy w takim razie ta kultura, że tak powiem, zaczyna się to wychowanie już od małego? To się z domu wynosi, nie wiem, z przedszkola, ze szkoły? To się wynosi z domu i z przedszkola. Niesamowicie jest zorganizowany właśnie system edukacji w Japonii i co ciekawe jest oparty na starych, które liczą ponad 2000 lat, naukach Konfucjusza, które są bardzo żywe w Azji, ale przede wszystkim właśnie w Japonii, czyli okazywanie szacunku starszym, okazywanie szacunku sobie nawzajem, dlatego też właśnie stąd te kolejki do pociągów, stąd też to takie zorganizowanie i poukładanie całego społeczeństwa. Więc już na etapie przedszkola dzieci się uczy pewnych zachowań, które później mają tak wrodzone w siebie, że Już to z nimi zostało. tak, zostaje to z nimi i to jest jakby naturalne zachowanie ich. Japończycy też panują nad swoimi emocjami. To na pewno moglibyśmy sobie tutaj przełożyć na nasz grunt polski. Dla Japończyków okazywanie emocji jest rzeczą, która jest równoznaczna z takim stratą honoru, tak? Jeżeli ktoś się denerwuje, jeżeli ktoś okazuje złość, to tylko źle o nim świadczy. To w jaki sposób ujście emocjom, tak zwany ekstrawertyzm, prawda, to ma także swoje podłoże i wytłumaczenie psychologiczne. To w jaki sposób oni w takim razie dość długo żyją, no bo wiadomo, to jest także zdrowie psychiczne, a skoro nie okazują tych emocji, nie wyrzucają z siebie tego gniewu, złości, nie podnoszą głosu, krzyczą, to gdzie oni, myślisz, znajdują ujście tym emocjom? Na pewno wspaniałą drogą jest medytacja, Okay. jakby kontrola swojego oddechu. Czyli wewnętrzne wyciszenie. Tak, tak. Kiedyś taki mnich buddyjski, który mnie uczył medytacji, pokazał mi taki bardzo fajny przykład, że jak pies szczeka, prawda? No to wydaje z siebie takie dźwięki i raczej nie oddycha, prawda? Bo jest zły i mówi hał, hał, hał cały czas, prawda? Tak. A my jak zaczynamy się koncentrować na oddechu, to uspokajamy ten oddech, ale uspokajamy też nasze myśli i cały układ nerwowy. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo przydatna umiejętność. Nie wiem, czy każdy Japończyk
medytuje. Trochę nie chce mi się w to wierzyć, zwłaszcza w korporacjach, ale Japończycy mają takie ładny zwrot, takie słowo klucz, które się nazywa gamansuru, czyli trwaj, przetrwaj, staraj się zrobić coś pomimo otaczających cię, powiedzmy, przeciwności losu. Więc to jest też bardzo ładna cecha tego narodu, którą moglibyśmy naśladować. No, pięknie to brzmi, łatwo powiedzieć, ale trudno zrobić, prawda? I teraz zastanawiam się, czy coś podejrzałaś o Japończyku, możemy sobie tutaj w prawo pójść. Coś podejrzałaś o Japończyków a propos jej właśnie takiej mentalności, tych słów kluczy, bo też jedno już wypowiedziałaś, prawda? Wiem, że masz także kilka innych takich przykładów, które można praktykować. Żebyśmy my, Polacy tutaj, słuchając dzisiaj Ciebie podczas spaceru, na który oczywiście Was zapraszamy, mam nadzieję, że idziecie razem z nami, żebyśmy mogli wprowadzić do swojego życia. A propos właśnie mentalności, takich, wiesz, takiego właśnie podejścia, pewnych metod albo schematów. Możemy się, przede wszystkim obserwując ich, zauważymy, że u nich takim podstawowym narzędziem do tego, żeby żyć z innymi ludźmi w zgodzie, to jest tak zwane wa, czyli harmonia, tak? To jest bardzo takie szerokie pojęcie, ale w zasadzie określa nam wszystko w Japonii. To jest harmonia, ale też spokój i pokój, więc może po prostu powinniśmy trochę wolniej to życie prowadzić, bo Japończycy ukazują nam się zwykle jako takie zapracowane społeczeństwo, Tak. które się tam gdzieś w metrze tokijskim próbuje znaleźć dla siebie kawałek podłogi, ale tak naprawdę Japonia ma dwie twarze. To jest ta jedna twarz, to jest właśnie wielkie metropolie takie jak Tokio, Osaka, gdzie ludzie rzeczywiście pracują, gdzie całe swoje życie dedykują pracy i takiemu po prostu przeżyciu, ale też mamy prowincję japońską, gdzie życie toczy się zupełnie inaczej. Więc jeżeli byśmy patrzyli na statystyki, to na pewno te osoby, które żyją w Tokio, nie dożywają takiego sędziwego wieku, jak na przykład mieszkańcy Okinawy, czy w jakiejś tam prowincji w prefekturze Nagano, gdzieś w górach, bo oni tam żyją zgodnie z naturą, wstają wraz z wschodzącym słońcem, idą spać jak słońce zachodzi. To ma w sumie chyba odzwierciedlenie na całym świecie, także i w Polsce, bo jakby tak wyjechać z dużego miasta, takiego właśnie jaką jest Warszawa, nie wiem, Wrocław, Kraków, oczywiście cały Dolny Śląsk, Poznań, Trójmiasto, to jakby pojechać tak trochę dalej, 50 km, to podobnie też się chyba żyje, chociaż domyślam się, że są różnice. No przede wszystkim w Japonii ta prowincja japońska jest taka troszeczkę, mam wrażenie, uśpiona w tej chwili, ponieważ mieszka tam mnóstwo starszych osób. Młodzież ucieka z prowincji w poszukiwaniu, nie wiem, jakichś tam ekscytacji miejskich i też pracy. Tak, i dobrobytu, którego mogą podejrzeć wszędzie na Dobrobytu to właśnie TikTokach i Instagramach, prawda? z tym dobrobytem to pewnie jest różnie, jeśli chodzi właśnie o młodych ludzi, którzy uciekają z prowincji i próbują znaleźć pracę w Tokio, bo to niestety życie różne scenariusze pisze, więc nie każdy ma sukcesy w życiu. Tak? Czyli tam też nie jest tak różowo? No wręcz bym powiedziała, że tam nie jest różowo wcale. Okej. Natomiast właśnie na tej prowincji te domy takie wielopokoleniowe, rody wielkie, które tam od lat zajmują się jakąś działalnością. Dla mnie niesamowite jest to, że istnieje takich rzemieślniczych firm, które istnieją na przykład 500-600 lat. I wiedza dotycząca wytwarzania jakichś materiałów, chociażby takich miotełek czasen, to jest wykorzystywanych do ceremonii herbaty, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, z syna na syna i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie typowe firmy tak, rodzinne. firmy rodzinne i też jakby podejście tych ludzi
do tego właśnie fachu, który czasami jest bardzo stary, no, bo ogrodnictwo, Tak. czy właśnie wspomniane przeze mnie jakieś tam rzemieślnicze sztuki powstawały wieki temu i nadal są żywe. Tak. No, ciekawe, ciekawe. Mamy taki podobny obraz tego. Chciałem wrócić na chwilę do tego znaczenia słowa ła. To nawet nie słowo, prawda, ale to jest sposób życia i bycia. Możesz więcej powiedzieć o tym, jak w ogóle to się zaczyna w życiu Japończyka, jak jego później wypełnia. Bo to jest właśnie ten spokój, prawda, tak jak powiedziałeś, ta Harmonia, spokój, ale trzeba zacząć od tego, że ła to kiedyś było określenie na Japonię. Teraz Japonia po japońsku to jest Nippon, czyli kraj wschodzącego słońca. Natomiast kiedyś nazywano to właśnie ła. Co można przetłumaczyć jako harmonia, spokój, pokój. I leży to u źródeł w zasadzie kultury japońskiej. Zarówno sztuki walki, jak i ceremonia herbaty, czy medytacja zen. To wszystko opiera się na zasadach ła. I wszyscy Japończycy są wypełnieni, można by powiedzieć, tym ła od małego, czy widzisz, że Myślę, to się że tutaj zmienia? trzeba jednak wykazać troszeczkę pracy i zainteresowania tym tematem, bo tego w szkołach raczej nie uczą, natomiast no, w szkołach uczą takiego kultu tradycji japońskiej i dzięki temu Japończycy zdają sobie sprawę ze swojej spuścizny kulturowej. Ale to ła towarzyszy każdemu w zasadzie, nawet jeśli nie jest świadomy, bo to jest właśnie ten spokój taki. Też warto powiedzieć o tym, że Japończycy są takim bardzo specyficznym narodem z tego względu, że oni mają taką zbiorową determinację, że w momentach takich katastroficznych zwykle, czy to na przykład trzęsienie ziemi, tsunami, czy wojna, Tak. oni potrafią się zjednoczyć i działać w jednym kierunku, iść w jednym kierunku. Potrafią nagle zorganizować siebie w ten sposób, żeby działać tak zespołowo. Mogę dać taki przykład. W 2011 mieliśmy ogromne trzęsienie ziemi w skali 9 i wielką falę tsunami. 80 000 osób zginęło wtedy. Byłaś tam wtedy w Japonii? Byłam wtedy, na szczęście nie w tych rejonach, bo to był północ Japonii, ale kilka miasteczek zostało totalnie odciętych od reszty kraju. No i był problem z dostarczeniem pomocy tym ludziom. I oni sami się zorganizowali, oni sami zaczęli projektować sobie pomoc, angażując różnych ludzi i seniorów, i dzieci ze szkół, tak by zapewnić sobie wodę, dostęp do jakichś tam miejsc, gdzie mogą spędzić wieczór. Przypominam, to był marzec, bardzo zimno w Japonii wtedy było. To dużo podobieństwa widzę do nas, Polaków, prawda? W momencie, kiedy trzeba jest takiej społecznej mobilizacji w trudzie, kiedy ktoś nas ciemięży albo pojawiają się inne kłopoty, to Polacy nagle wszyscy bratersko, jak bracia i siostry, stajemy obok siebie, prawda? Tak. Nie każdy naród tak ma, ale my, Japończycy, myślę, że to jest właśnie to podobieństwo, prawda? Być może tak. Być może tutaj jesteśmy do siebie podobni. Japończycy też przez w zasadzie wieki całe byli ciemiężeni i to był bardzo, bardzo biedny naród, bo do końca XIX wieku to był kraj feudalny, więc to tylko ta klasa wyższa, arystokracja, elity miały dobre życie, a reszta ludzi cierpiała głód, taki naprawdę ciężki żywot. I oni się po prostu w ten sposób chyba nauczyli właśnie, żeby w grupie siła, razem lepiej. Tak. No i my podobnie mieliśmy, No my prawda? też czasy komunizmu, też ciekawe tak. porównanie. Fajnie, to otwierasz w ogóle nam
fajnie perspektywę, takie horyzonty na to, co możemy wziąć z innej kultury. Taki był zresztą też pomysł i jest pomysł tej całej serii, moi drodzy. My będziemy tutaj w spacerach po Japonii poruszać różne tematy i tak jak dzisiaj nam obrazujesz, tak z grubsza, taki big picture dajesz o Japonii, ale będziemy też mówić o slow joggingu, który wywodzi się z Japonii, to za tydzień już. Będziemy mówić o oczywiście kuchni japońskiej, o tym jak się współpracuje z Japończykami i z Japonką, pewną tenisistką i wiele innych właśnie takich aspektów. Ja sam nie mogę się doczekać właśnie tych wszystkich historii, które tutaj poznamy, ale Ty nam robisz fantastyczne wprowadzenie. Patrycja, wspominałaś mi też w rozmowie, jak się umawialiśmy, jak byłaś jeszcze w Japonii i się dzwoniliśmy o kodeksie Bushido. Ja jestem w ogóle wielkim miłośnikiem kultury Japonii, tradycji, takiego legacy, ale też i właśnie tych wszystkich ich, nie tylko sztuk walki, ale też i różnych kodeksów. Możesz powiedzieć właśnie jak to, na czym to polega? Bushi to wojownik, Da. a do to droga, czyli droga wojownika. To był kodeks moralny, który dyktował zasady życia samurajów, bo to była klasa społeczna uprzywilejowana. Podstawową zasadą tego kodeksu była lojalność, dozgonna lojalność do swojego pana, ale też lojalność i jakby szacunek do osób, które są w danym zastępie tych samurajów, bo to przecież byli rycerze. Wiedzieli, że praca jednego człowieka nie ma większego znaczenia, tylko właśnie ta grupa ma siłę. Dlatego też mieli tam odpowiednie zasady. Przede wszystkim też praca nad sobą. To już w dawnych czasach był taki słynny samuraj, który się nazywał Musashi Miyamoto. Słynny, ponieważ wymyślił, jak walczyć dwoma mieczami w tym samym czasie, ale też napisał taką niesamowitą pracę filozoficzną Pięć Kręgów, która opisuje, w jaki sposób wygrać bez walki. I tutaj właśnie trzeba się koncentrować przede wszystkim na pracy nad sobą, nad swoim własnym wnętrzem. I wewnętrzną siłą. Tak, bo to my mamy tę siłę. To nie musimy czasem mieć miecza, żeby walczyć i wygrać, prawda? Tak. I to w różnych sytuacjach, nawet takich najprostszych, jak nie wiem, chociażby negatywny komentarz. Mam na myśli tutaj hejt, często wylewający się dookoła. Sam zauważyłem, że właśnie siłą wewnętrzną można zwalczyć złe sytuacje albo uporać się, może nie zwalczyć nawet, bo to nie ma co walczyć, uporać się ze złymi sytuacjami, złą energią, nawet złymi intencjami ludzi, którzy mogą chcieć nas ściągnąć w dół. I to chyba do tego nawiązuje trochę, co? Tak, tak. Myślę, że ten kult samurajów, no nie mówię, że klasa samurajów to byli ludzie, którzy nieśli szczęście i pokój, bo nie o to chodziło, wręcz przeciwnie, ale można ich naśladować, jeśli chodzi właśnie o to podejście do pracy nad sobą. I ten kult samurajów i to Bushido jest obecny nadal w Japonii, chociażby w tych kulturach korporacyjnych. To już nie przesadzajmy, że tam jest ktoś, komuś każe popełnić harakiri, bo nie osiągnął celów sprzedażowych, ale jednak właśnie to dążenie do celu. I do doskonałości. Doskonałości, chyba, z której są znani Japończycy, prawda? Filozofia perfekcji to jest kolejny temat, nad którym moglibyśmy kiedyś porozmawiać na kolejnym spacerze. A może wtedy na spacerze już nie tutaj w Polsce, a w Japonii. Właśnie, Z mam chęcią. nadzieję, że będziesz mógł przyjechać do Japonii. Będziemy mogli pokazać, jak wygląda ten kraj, bo jest to naprawdę przepiękny kraj, który ma wiele do zaoferowania. Nie, długo nie musisz mnie namawiać. To jest jedno z moich marzeń właśnie, żeby tam pojechać i pospacerować po Japonii i możemy już Wam wszystkim obiecać, że tak kiedyś Was zabierzemy tam. Fajnie. Na koniec chciałem się Ciebie zapytać, bo wspomniałaś o tym, że Japończycy też dbają o siebie, o swój zdrowy styl życia, ale
nie tylko przez duch, ale wiedzą, że żeby wzmocnić swoją psychikę i swoją duchowość, potrzeba jest zadbać o swoje ciało. Ciało, tak, tak. Prawda? Trzeba podkreślić, że Japończycy są bardzo aktywni sportowo, zwłaszcza seniorzy. Dla nich specjalnie się organizuje przeróżne miejsca, gdzie mogą uprawiać sport, a nawet jeżeli nie mają tych miejsc, to oni potrafią u siebie na swoim własnym podwórku ćwiczyć, medytować, robić przysiady. Jest coś takiego jak Radio Taiso, to jest taki ogólnonarodowy program w radiu, już nie pamiętam o 7 rano czy za 15:07. U nas w Polsce chyba w dawnych czasach też to była taka gimnastyka zbiorowa. Okay. Ręce do góry, przysiady, takie proste rzeczy. My teraz weszliśmy o 6:15, mamy też taki program narodowy w postaci codziennych spacerów. Power walk. Power walk. To jest pierwsze skojarzenie. Tak i też ostatnio w Matsumoto wynaleziono nową taką metodę, która potrafi obniżyć ciśnienie krwi. Też ma zbawienne efekty, jeśli chodzi o walkę z cukrzycą. Jest to tak zwany trening, chodzenie interwałowe. O, Czyli idziemy najpierw wolno, później przyspieszamy. tak jak teraz. Także teraz przyspieszamy do momentu, kiedy zaczyna nam brakować tchu. Okay. Ale nadal idąc, tak? Tak, cały czas Czyli idąc. interval walking, można Tak, tak dokładnie powiedzieć? tak. Później są takie ćwiczenia rozciągające podczas właśnie chodzenia i 5 razy to powtarzamy, tą taką serię szybkiego, wolnego, szybkiego chodzenia. Tak. To trwa 30 minut. I po wielu tygodniach już można zobaczyć, że nasz poziom insuliny się reguluje, czy ciśnienie krwi jest właściwe. Także to jest niedawne odkrycie, takie rewolucyjne odkrycie Japończyków. Fantastycznie, że o tym wspomniałeś, bo to bardzo nawiązuje właśnie do tych naszych codziennych spacerów. Idziemy właśnie 27 minutę, więc tak się zbliżamy do tych 30, o których przed chwilą wspomniałaś. Ja już czuję ten spadek ciśnienia. Okej, tak? Trzeba drugą kawę wypić. Nie, to albo przekąskę ruchową. No tak, ale o poranku to właśnie dobrze to zrobić. Zobaczysz, jak będziesz się czuła teraz jak to się mówi, w drugiej części dnia. A to może być jeszcze też jetlag po Twoim przylocie. Chociaż nie, teraz u Ciebie jest... Ja jestem w tej chwili Ile jest godzin 8 różnicy? godzin. 8 godzin, no także tak. Czyli u jest Ciebie jest po po południu. południu, więc jest okej. No to stąd też można wytłumaczyć ten spadek Ciśnienia. ciśnienia. Fajnie. Patrycja, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję po również. pierwsze za wspólny spacer, po drugie za fantastyczne przybliżenie nam Japonii. Fajne kilka rzeczy powiedziałaś, które myślę, że każdy z nas, drodzy powerwalkerzy i powerwalkerki, jak idziecie z nami tutaj, może wziąć dla siebie jakąś nawet jedną inspirację. To jest coś, co ja powiem od razu, co ja biorę z tego. Powiedziałaś chyba w pierwszej części, na samym początku naszego spaceru, jak to dla Japończyków to nie wypada wybuchać emocjami, Tak, prawda? tak. No ja mówię, pewnie pierwsze moje skojarzenie, no to w jaki sposób te emocje z siebie później gdzieś wyrzucić, no bo nie wskazane jest je kumulować, prawda? A Ty na coś innego zwróciłaś uwagę. Może najpierw popracujmy nad tym, żeby w ogóle one się w nas nie pojawiały. Żebyśmy tak panowali i tak panowali nad swoim sposobem myślenia, nad naszymi emocjami, żeby je, że tak powiem, trzymać w ryzach i żyć właśnie spokojnie, mając panowanie nad sytuacją, a nie żeby sytuacja nas opanowała i pociągnęła gdzieś dalej. I powiem szczerze, to jest ten tok myślenia, który zacznę teraz jeszcze bardziej u siebie modelować. Ale to tak tylko na sam koniec. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Was wszystkich razem z Patrycją. Zapraszamy w ogóle i zachęcamy do tego, żeby może jeszcze więcej eksplorować Japonię. Jeżeli byście chcieli, to śledzić Patrycję, to tutaj na dole w opisie umieszczamy linki do Twoich profili, do też strony internetowej. Dziękuję bardzo. Więc jeżeli byście chcieli się wybrać do Japonii i mieć znakomitego gospodarza tam, który pokaże Wam to, co tak naprawdę warto, no to kontakt do Patrycji wskazany. Dziękujemy bardzo też Yokohamie, całemu zespołowi. Teraz jest taki moment, że warto zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze, więc jeżeli myślicie o wymianie opon na zimowe,
to wiecie, ja już właśnie założyłem Yokohamę. A ja chciałam powiedzieć, że w Muzeum Sportu pod Fuji mamy przepiękną kolekcję samochodów wyścigowych i większość z nich ma opony Yokohamy. No właśnie, więc reklama naszego partnera, ale jak najbardziej zasadna. To jest fantastyczne, że mamy takich cudownych partnerów dla naszego projektu Powerwalk i dzięki niemu możemy realizować fajnie i w ogóle ten projekt, ale też tą misję, jaką jest zapraszanie Was na codzienny spacer i też przekazywanie Wam takiej właśnie wiedzy, zapraszanie fantastycznych gości. Więc dobra, to tyle. Patrycja, jeszcze raz wielkie dzięki. Arigato gozaimasu. Pięknie. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Trzymajcie się. Pa, pa. Partnerem serii Spacerem po Japonii jest Yokohama, producent japońskich opon klasy premium.